Cześć, w tym filmie zobaczycie prezentację dodatkowych elementów automatyki domowej, czujników i kamery systemu SwitchBot. Zapraszam do oglądania. SwitchBot to automatyka oparta na zasilaniu bateryjnym. Żaden z elementów wykonawczych nie wymaga przyłączenia do sieci elektrycznej 230 V. Aby usprawnić pracę botów, czyli elementów wykonawczych, firma SwitchBot oferuje dodatkowe elementy, jakimi są czujniki ruchu i światła. Ten czujnik ruchu i światła jest niewielkich rozmiarów i zasilany jest dwoma bateriami typu AAA. Według producenta przy normalnym użytkowaniu baterie wystarczą na 3 lata. Czujnik ma podstawę z magnesem. Można go przymocować magnetycznie, postawić, przylepić lub przykręcić. Instrukcja jest po angielsku. Zasięg detekcji tego czujnika to aż 9 metrów, kąt 55 stopni. Oprócz detekcji ruchu, czujnik ma też wbudowany sensor światła. A to przykład zastosowania. Po wykryciu ruchu przez czujnik uruchamiany jest robot, który włącza oświetlenie, naciskając klawisz łącznika ściennego. Kolejny czujnik, tym razem kontaktoronowy. Oprócz funkcji kontaktowej ma także wbudowany sensor światła, a także detektor ruchu. Kąt detekcji licząc od osi to 45 stopni, czyli razem 90 stopni, a odległość to 5 metrów. Instrukcja. Przykłady montażu i zastosowania. Czujnik w oknie. Po otwarciu okna włącza wentylator. Czujnik w drzwiach. Po zamknięciu drzwi wyłącza oświetlenie. Kamera SwitchBot jest wyposażona we wszystkie funkcje, które zapewniają łączność z domem dzięki noktowizorowi, wyraźnej rozdzielczości HD i obiektywowi szerokokątnemu 130 stopni. Można też włączyć detekcję ruchu. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi można się komunikować dwukierunkowo.
Można w niej umieścić kartę microSD, z tyłu znajduje się przycisk Reset, głośnik oraz gniazdo microUSB do zasilania. W obudowie są dwa miejsca do zamocowania podstawy. Do zasilacza dołączona jest dodatkowa wtyczka typu angielskiego, którą można łatwo wymienić. Instrukcja obsługi. Kamera dobrze widzi zarówno przy oświetleniu, jak i w całkowitej ciemności. Aby dodać roboty i czujniki do aplikacji, wystarczy włączyć w telefonie Bluetooth. Dodawanie urządzeń do aplikacji jest bardzo proste. Jesteśmy prowadzeni po kolei, jakie czynności mamy wykonać. Jeżeli czujnik będzie zamontowany na drzwiach, to będzie włączona też dodatkowo detekcja ruchu. Jeżeli nie chcemy, aby były wykrywane zwierzęta tym czujnikiem, to należy ją obrócić o 180 stopni, tak aby dioda była na dole. Kamera, jako jedyna z tych urządzeń, wymaga podłączenia do naszego routera domowego Wi-Fi. I dobrze byłoby, gdyby na czas łączenia wyłączyć sieć 5G, jeżeli taka jest w routerze. Kamerą szczytujemy kod QR i już po chwili mamy połączenie.
Obraz z kamery jest wyraźny. Do wyboru są dwie rozdzielczości HD i SD. Można też go powiększyć cyfrowo. W opcjach kamery możemy dostosować ją w ten sposób, że po wykryciu ruchu będziemy dostawać powiadomienia na telefon. Aby powiązać te wszystkie urządzenia ze sobą, stworzyć różnego rodzaju zależności, należy zaopatrzyć się w koncentrator SwitchBot Hub Mini. Aby móc dodatkowo sterować tymi wszystkimi urządzeniami z każdego miejsca na świecie za pomocą smartfonu i aplikacji SwitchBot, należy SwitchBot Hub Mini połączyć z domową siecią Wi-Fi. Po dodaniu urządzeń, czujników, robotów do aplikacji możemy kreować sceny za pomocą systemu SwitchBot i tworzyć różnego rodzaju zależności między poszczególnymi czujnikami i urządzeniami. Do kontrolera Hub Mini możemy dodać też wszystkie urządzenia, które w domu sterowane są za pomocą pilotów na podczerwień. Uruchomiona scena, po wykryciu ruchu włączenie światła. A to przykład wentylatora, który do tej pory był sterowany pilotem na podczerwień. Robotami możemy sterować lokalnie, wystarczy nam do tego smartfon z aplikacją i włączone Bluetooth. Ale możemy też sterować za pomocą głosu. Alexa, turn off ventilator. Did you mean ventilator? Yes. Okay. Przy pomocy asystentów takich jak OK. Alexa czy asystenta Google. Włącz światło. Jasne, włączam urządzenie światło. Można też użyć pilota SwitchBot. Zasłona zamknij. Jasne, zasłona zamykam. Montaż robota jest banalnie prosty. Wystarczy nakleić na przycisk taśmę z uchwytem, a pod spodem przykleić robota. A napędy do zasłon po prostu zakładamy na drążek. SwitchBot to dość ciekawy system inteligentnego domu, nie wymagający ingerencji w instalację elektryczną. Dzięki dodatkowym czujnikom i kamerze może jeszcze być bardziej smart. Dziękuję za uwagę.